Witajcie moi drodzy widzowie, postanowiłem zrobić taki poradnik odnośnie budowania, co budujemy na przykład w stolicy, co budujemy w osadzie, co budujemy na przykład w osadzie, która jest gdzieś tam dalej i na przykład mamy jakiś swój teren, gdzie toczymy wojnę z przeciwnikiem i czy tam warto budować, czy nie, też poruszę oczywiście tą kwestię, ale przejdźmy do standardów. Jeśli chodzi o początkową taką jakby lokalizację na przykład Grimgora, czyli zielonoskórych, no to wiadomo, że najlepiej to jest rozbudować jak najszybciej, czyli zwracamy też uwagę na rozwój naszego miasta, żeby jak najszybciej dostać się tak naprawdę do najwyższych poziomów osady. Ja tutaj zaprezentuję jakby końcowy efekt, jak to już wygląda w osadzie, a też omówię wszystkie te budynki, jak to mniej więcej wygląda, które budynki w ogóle mają sens, a które nie, bo może się zdarzyć tak, że może nie akurat przy zielonoskórych, ale przy innych frakcjach, gdzie tych budynków jest zdecydowanie więcej i wtedy możemy mieć jakąś zagwozdkę, co na przykład rekrutować, czyli jaką armię rekrutować i wtedy musimy też wybrać konkretny budynek, a zielonoskórzy są bardzo prostą frakcją, więc od tego zacznijmy. Jeśli chodzi tutaj o pierwsze na przykład ważne rzeczy, jeśli są unikatowe budynki i one są dla nas na przykład przydatne, czyli nie wiem, dają nam na przykład nasze jednostki, tak jak mamy tutaj czarne orki, dostajemy na przykład jakieś bonusy właśnie względem doświadczenia, utrzymania tych jednostek, rekrutacji, no to zdecydowanie warto takie budynki budować, dlatego ten budynek jest tutaj zbudowany. Kolejne budynki, czyli kopalnie, na przykład kopalnie diamentów, żelaza i tym podobne. Jeśli chodzi akurat o orków, oni nie mają handlu, więc ze wszystkich budynków otrzymują tylko po prostu żywą gotówę. Jeśli chodzi akurat o orków, oni mogą dobrze działać, bo mogą działać na zasadzie plądrowania, czyli tak jak Skarbrand i z tych plądrowań można bardzo dużo osiągnąć i też wam pokażę budynki specjalne do tego. A możemy też mieć na przykład standardowy budynek jak sterta błyskotek, które tutaj mamy w przemyśle i dostajemy sporo kasy, bo 525 golda to moim zdaniem jest sporo jak na taki śmieszny budynek, a są frakcje, które mają zdecydowanie niższe wartości. Te budynki też są bardzo tanie w budowaniu, więc to jest zdecydowany plus. Oczywiście tutaj macie ogólny przychód, gdyby ktoś był początkowy totalnie, no to będę tam delikatnie jeszcze mówił o niektórych rzeczach. Przejdźmy w takim razie do budynków, które warto budować i przejdziemy sobie może od prawej do lewej. Tutaj mamy na przykład najazd na schowki. To jest dobry budynek względem zielonoskórych, bo jak sobie zauważycie, macie tutaj przychody z łupów zdobywanych po bitwie, frakcyjne, czyli na całej frakcji wam to działa. Zasięg ruchu na kampanii, jak armia zaczyna, to jest też bardzo dobre, żeby szybko gdzieś wystartować armią w stronę przeciwnika i to też możemy sobie stakować z tego, co ja kojarzę, tylko nie pamiętam do ilu to jest stakowanie, ale pewnie względem przeliczenia na osadę. Jeśli chodzi o kolejny budynek, co już o nim mówiliśmy, no to zdecydowanie ten budynek budujemy, jak tutaj zauważyliście, jest po prostu zbudowany. Kolejny budynek jest bardzo, bym powiedział, przydatny, z tego względu, że dostajecie dużo tutaj rozwoju i tempo uzupełnienia strat. To są rzeczy, które na początku się mega przydają. Często ja buduję te budynki, na przykład można zrobić ten budynek względem na przykład, nie wiem, tego budynku. Jeśli nie macie problemu z gotówką, to zawsze stawiajcie na rozwój, aż nie rozwiniecie osady na najwyższy poziom i wtedy możecie usunąć ten budynek i na przykład zastąpić go jakimś dochodowym budynkiem, ewentualnie budynkiem na kontrolę, jeśli gracie na legendarnym i jest problem z kontrolą, ale moim zdaniem przy orkach zdecydowanie tego problemu też nie ma. Zerknijmy jeszcze tutaj na bonusy, bo to jest też ważne, jakie bonusy tutaj ma dana frakcja względem właśnie posiadania całej jakby prowincji. Tutaj macie na przykład kontrolę plus rozwój, więc zdecydowanie to jest najlepsze na początek. Na późniejszym etapie gry możecie albo wziąć koszty budowy, albo po prostu koszty werbunku, jeśli już macie wszystko rozbudowane. To tak dodatkowo. Przejdźmy w takim razie dalej. Namiot szefa. No budynek jak dla mnie zdecydowanie niepotrzebny. Jedynie dobra rzecz, co tutaj jest, to jest odblokowanie możliwości werbunkowej dużego szefa goblinów. A potem mamy jedynie kontrolę na wyższym poziomie i moim zdaniem za specjalnie nic więcej tutaj nie ma. Co jedynie dostajemy, to jest poziom werbowanych bohaterów. Jeśli bardzo się na tym skupiacie, można na przykład w niektórych powiedzmy prowincjach, stolicach to pobudować, ale ja osobiście raczej bym nie zwracał na to uwagi. Kolejną rzeczą, którą bym nie zwrócił uwagi, to jest po prostu właśnie ta chata. Bo tutaj mamy, jak sobie zauważycie, spaczenie, mamy odnośnie zarazy, ukryte armie będą widoczne w tym regionie, czy jeśli ktoś będzie robił jakąś zasadzkę. Jak dla mnie zdecydowanie zbędny budynek. Kolejny budynek to mamy garnizon, czyli mury. Mury, jak dla mnie, w orkach są zdecydowanie niepotrzebne z tego względu, że orkowie mają bardzo szybką możliwą rekrutację i nawet gdyby się coś wydarzyło, to jesteście w stanie mocną armię zrekrutować na bardzo w szybkim tempie jesteście po prostu, możliwe jest to zrekrutowanie. Więc jak dla mnie zrekrutowanie armii jest lepsze niż garnizon akurat przy orkach.
Przejdźmy dalej. Kolejny budynek odblokowuje nam potwora monolita. Ja osobiście jak gram zielonoskórymi używam monolitów, używam pająków, bo to są jedne z takich najlepszych gdzieś tam potworów. Tym bardziej używam potworych pieszów, czyli na przykład kamienne trolle zdecydowanie się tutaj przydają. Więc na przykład budynek monolitów dla mnie jest bardzo ważny. Też on daje na przykład limit globalnego werbunku, co warto zwrócić na to uwagę, bo gdy gracie na jakąś większą dominację, to potem będziecie mogli sobie rekrutować globalnie bardzo dużo tych jednostek. Tutaj jak widzicie jest tylko na razie 4. Ale gdybyśmy mieli na przykład 5 takich osad, no to już będziemy mieć na przykład 9 czy tam 8, zdecydowanie więcej i też daje nam to lokalne możliwości werbunkowe, więc to jest moim zdaniem budynek bardzo dobry. Jeszcze dostajemy garnizon szaman orków dodatkowo, więc czemu nie? Ale akurat szaman orków już dostajemy na samym początku. I też ten budynek jest ważny z tego względu, że dostajemy tutaj czarodziei. Szamana standardowego i orkowego. Oni się różnią po prostu czarami, jakie tutaj zauważycie posiadamy. Bo tutaj mamy magię na przykład orków, a tu mamy magię standardową, taką goblinów. Kolejny budynek, wybudowałem go z tego względu, że dużo osób może z tego korzystać, bo tu są, jakby nie patrzeć, machiny, katapulty, bardzo przydatne i dodatkowo budynek nam daje tempo badań maksymalnie 5%. 5%, zróbmy sobie takich, nie wiem, 5 prowincji już jest 25% i na przykład, nie wiem, z 10 tur już będziemy mieć powiedzmy 7 tur, jeśli chodzi o na przykład technologię, więc to jest budynek zdecydowanie potężny. Kolejny budynek jest też bardzo dobry z tego względu, że dostajemy doświadczenie jednostek i to jest doświadczenie jednostek ogólnych plus poziom werbowanego bohatera, na przykład olbrzymich wiedźm, rzecznych troli, czyli tego bohatera, co mamy tutaj poniżej. Dodatkowo mamy tutaj jednostki, których warto używać akurat na zielonoskórych, z tego względu, że to są piesze trolle. Trolle są idealne do rozwalania na przykład formacji, do atakowania właśnie flank i też są jakby nie patrzeć szybsze niż na przykład tacy czarni orkowie, którzy mają tylko 29 prędkości, a tutaj mamy 54. I akurat jeszcze kamienne trolle, no mają dodatkowo, wiadomo, tutaj wszystkie trolle mają regenerację, która jest bardzo przydatna. Jedynym minusem jest pewnie dyscyplina, ale to będziemy omawiać, jak już będę robił osobny filmik odnośnie jednostek. Kolejny budynek to są paszczaki. Paszczakami można gdzieś tam więcej grywać. Paszczaki są jedynie zdecydowanie dobre względem na przykład, nie wiem, zablokowania artylerii, zaatakowania strzelców, bo są jednak szybkimi jednostkami, ale ja osobiście, jeśli grałbym Grimgorem, to bym tego nie rekrutował. Gdybym grał z Karśnikiem, no to zdecydowanie tutaj bym się nad tym zastanowił, ale jak dla mnie to jest zbędny budynek. Jak zauważycie, dokładnie nie zrobiłem tak naprawdę budynku, żeby mieć taką standardową orkową kawalerię. Ja osobiście nie przepadam za tą kawalerią i wydaje mi się ona strasznie słaba. Wiadomo, zdania mogą być podzielone, ale dla mnie oczywiście bardziej orkowie polegają na piechocie standardowej, na potworach, no i pieszych potworach ewentualnie. Można też działać względem machin. Jak dla mnie machiny są bardziej, bym powiedział, przydatne. Na przykład, nie wiem, takie snoty mogą dobrze sobie radzić, jak wjadą na plecy, niż na przykład ta kawaleria. Mi kawaleria po prostu nie odpowiada akurat w zielonoskórych, więc tego budynku zdecydowanie nie polecam, nie buduję. Tutaj mamy pająka, bo pająk Arachnarok to jest mocny pająk, zdecydowanie jeden z najsilniejszych potworów. Nawet w całej, bym powiedział, grze, więc zdecydowanie warto budować ten budynek. Tutaj też macie ewentualnie gobliny, jeśli byście chcieli. Te gobliny mogą wam się przydać, na przykład te początkowe, gdy walczymy z, na przykład, nie wiem, katajem, który może mieć, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, artylerię, więcej gdzieś tam strzelców, to one jednak są szybkie, więc mogą delikatnie zablokować i się poświęcić, więc to jest budynek moim zdaniem przydatny, a te budynki już wcześniejsze tutaj omawialiśmy. Tak wygląda u mnie standardowa stolica. Jeśli przejdziemy sobie do pobocznej jakby osady z tej stolicy, no to tutaj macie warianty takie. Zdecydowanie to budujemy, żeby zwiększać jakby przychody z łupów zdobywanych po bitwie, bo to się stakuje. Zdecydowanie kasę, żeby rekrutować jak najwięcej armii, bo to naprawdę się przydaje przy orkach. Jest to bardzo łatwe do zapanowania, jeśli chodzi o fundusze. Niektóre frakcje mają zdecydowanie większy problem z tym. Jeśli chodzi tutaj o wybranie kolejnego budynku,
To już jest moim zdaniem kwestia indywidualna, ale ja polecę od siebie na przykład, nie wiem, piesze trolle, bo to zdecydowanie wam daje możliwość też szybszego rekrutowania troli i tak samo na przykład limit zwiększenia rzecznych bohaterów. Akurat jeśli chodzi o rzecznych troli, o tych bohaterów, no to oni mają bardzo dobrą domenę śmierci, więc dla mnie to jest zdecydowanie potężna domena, jedna też z mocniejszych. Lepiej się chyba nawet sprawdza niż ta orkowa. Ewentualnie, jeśli na przykład ten budynek wam nie odpowiada, wybudujcie sobie po prostu chatkę szamana, tak jak zrobiłem to na przykład na czarnym kle, czy na pobocznej osadzie i możecie sobie zrobić na przykład tutaj tych szamanów, tu możecie sobie zrobić tych szamanów i wam wtedy dużo szybciej jakby zwiększa też ilości tych rekrutacji tych szamanów, więc wygląda to wtedy spoko. Możecie sobie oczywiście tutaj powybierać, jeśli chodzi o czy będziemy chcieli goblina czarodzieja i magię czarodzieja goblinów, czy szamanowych orków standardowych. Konkretne ostatnie tutaj, jeśli chodzi o budynek z osady, tu macie na przykład unikatowy budynek dla paszczaków. To by można zrobić, jeśli będziecie używać paszczaków, ale jeśli nie będziecie używać paszczaków, to zbędny zdecydowanie budynek, bo jak sobie zauważycie, tutaj macie wszystko po prostu dla paszczaków. Moim zdaniem to już będzie tyle, jeśli chodzi o standardową osadę, prowincję, stolicę, jak zwał, tak zwał. Przejdźmy do pobocznych, bo są też takie, które na przykład przy orkach mamy tylko 3 sloty, mimo że stolica jest po prostu na 3 sloty i wtedy warto iść w tą samą ścieżkę, tylko ewentualnie warto sobie na przykład zrobić tak, żeby mieć możliwość rekrutowania, nie wiem, nocnych goblinów, debeściaków, z tego względu, że to są jednostki, których się najwięcej gdzieś tam używa i wtedy w takiej osadzie możecie rekrutować w sumie, jak widzicie, spory wachlarz jednostek, mimo że mamy tu tylko, jak zauważycie, 2 budynki. No bo mamy tak naprawdę dla troli i mamy standardowo dla orków. Orkowie mają ten plus, że jak sobie zauważycie, tutaj mamy tylko 3. poziom budynków, jest to 1 budynek, a mamy tak naprawdę do zrekrutowania, jak widzicie, 8 aż jednostek z tego budynku, więc wtedy macie wystarczający wybór, wystarczającej armii, która sobie poradzi z większością gdzieś tam przeciwników, więc jak dla mnie wygląda to bardzo dobrze. Pamiętajcie o tym, że warto na przykład w tych pobocznych osadach, na przykład zamiast tego, bo najazd na schowki możecie wybudować dopiero na 3. tierze, budujcie po prostu totem. Totem wam będzie zwiększać szybko rozwój i będziecie mogli szybciej na przykład rozwijać stolicę, a potem jak już będziecie mieć wystarczająco dużo rozbudowane i nie będzie wam to potrzebne, to wtedy zmieniacie po prostu na przykład na te schowki. Kasa zdecydowanie warto zawsze mieć, choć możecie mieć nawet taki schemat, że zrobicie sobie te budynki pierwsze jako 2, a potem na przykład dołożycie te schowki, a ten na przykład na razie nie będziecie budować, bo będziecie potrzebowali rozwój, więc na to też zwracajcie uwagę. Tutaj macie oczywiście zawsze, pamiętajcie, ściągawkę i wam będzie pokazywać, ile jest potrzebne do kolejnego osiągnięcia, więc jak dla mnie omówiliśmy zielonoskórych dosyć dobrze. Jeśli będą jakieś oczywiście pytania, dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka, jeśli wam się film podobał i będą też omawiane inne frakcje, bardziej skomplikowane. Zacząłem po prostu od najprostszej, żeby zobaczyć, jak to wam się będzie podobało. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!